Przemków. Dziś to miasto, które większość ludzi kojarzy z niczym, a ci bardziej zorientowani z niczym szczególnym. Ale kiedyś, proszę Państwa, Przemków był dolnośląską stolicą wszystkiego co dobre. Robiono tu piwo, żeby było wesoło, pierniki, żeby było słodko i garnki, żeby było w czym to wszystko trzymać. Ale przede wszystkim robiono tu żelazo. Wytapiano je z błota, dosłownie, bo z rudy darniowej. I to właśnie żelazo sprawiło, że Przemków z małej osady stał się przemysłowym gigantem. Mieliśmy tu książąt, barona von Bibran, a nawet rodzinę Schleswig-Holstein, której nazwa brzmi tak arystokratycznie, że aż chce się ukłonić. Dziś zabierzemy Państwa na spacer po ruinach dawnej potęgi. Zobaczymy miejsce, gdzie kiedyś 1100 osób wylewało 7 poty przy wielkich piecach, a dziś jedynym produktem ubocznym jest rdza i wspomnienia. Zapraszamy do Henriettenhütte, albo tego, co z niej zostało. Znajdujemy się w miejscu, które fachowo nazywa się osiedlem Duża Huta. Ale cofnijmy się troszkę w czasie. Wyobraźcie sobie rok 1794. Baron von Bibran, ówczesny właściciel Przemkowa, drapie się po peruce i myśli: mam błoto, mam lasy, zróbmy z tego biznes. I tak powstała huta żelaza. Początki były skromne. 100 osób, wielki piec, młot wodny i dym. Dużo dymu. Ale prawdziwy boom przyszedł w 1870 roku. Wtedy to do gry wkroczył książę Friedrich von Schleswig-Holstein. Arystokrata z wizją. Rozbudował hutę, zmodernizował ją i nazwał ją Henriettenhütte na cześć swojej siostry Henrietty. Bo wiecie, siostrze można dać w prezencie broszkę, a można dać hutę żelaza. Henrietta pewnie była zachwycona.
Huta rosła jak na drożdżach. Powstało osiedle robotnicze przy dzisiejszej ulicy Szkolnej. Setki ludzi przyjeżdżało tu do pracy, ale baronowie i książęta widzieli, że na samym żelazie z błota, czyli rudzie darniowej, daleko nie zajadą. Konkurencja z Anglii nie spała i robiła surówkę taniej, bo na koksie. Co zrobili nasi przemkowscy geniusze biznesu? Zmienili profil. Zamiast wytapiać surówkę, zaczęli ją sprowadzać i przetwarzać. Tak oto Przemków stał się królestwem żeliwnych odlewów. Robiono tu wszystko: rury, kaloryfery, już takie słynne żeberka, armaturę sanitarną i wanny. Tak, proszę Państwa, pół Europy kąpało się w wannach z Przemkowa. W 1906 roku książę Ernst Günther, syn Friedricha, postawił kolejną hutę – Dorotenhutę. Tym razem nazwa na cześć żony Doroty. Wcześniej była jeszcze Friedrich Christian Hutte. Rodzina Schleswig-Holstein miała dużo krewnych i dużo pieniędzy, więc każda ciotka mogła liczyć na własny piec hutniczy. Huty tętniły życiem. W 1925 roku zatrudniano tu ponad 1000 osób. Wyroby z Przemkowa szły w świat. Doszło nawet do fuzji z niemieckim gigantem z Warstein. Tak, tym od piwa. No ale tu chodziło o żelazo. Przemków był potęgą. Mieli prąd z własnej elektrowni, mieli kolej, która specjalnie tu dowoziła pracowników. A co się stało po wojnie? W 1945 roku huta stała się nasza. Powstały przemkowskie zakłady metalurgiczne. Produkowano dalej, bo Polska Ludowa potrzebowała rur i grzejników. Ale transformacja ustrojowa okazała się trudniejszym przeciwnikiem niż angielska konkurencja w XIX wieku. Dziś na bramie wisi napis, który jest smutnym epitafium dla 200 lat historii. Odlewnia żeliwa hydrotopów w upadłości likwidacyjnej. Upadłość likwidacyjna brzmi jak wyrok śmierci wykonany przez księgowego.
Hale, w których kiedyś huczały maszyny parowe, a potem elektryczne, dziś są domem dla gołębi i złomiarzy. Wielki piec wygasł dawno temu. Zostały tylko ceglane skorupy, które powoli zarasta las. Ten sam las, który kiedyś wycinano, żeby mieć węgiel drzewny do pieców. Historia zatoczyła koło. Przyroda upomniała się o swoje. Przemków dał światu nie tylko wanny. Urodził się tu Adolf Ernst, syn kołodzieja, który wyjechał do Wenezueli i został tamtejszym bohaterem narodowym, botanikiem i profesorem. Pewnie wolał badać stolczyki w Caracas niż wdychać dym z huty w rodzinnym mieście. I chyba dobrze wybrał. Dziś Przemków to miasto, które ma wielką historię i wielkie problemy z jej utrzymaniem. Huty Henryki, Doroty i Fryderyka Krystiana to już tylko cienie przeszłości. Ale spacerując po tych ruinach, warto pamiętać, że kiedyś to małe miasteczko było wielkim trybem w maszynie europejskiego przemysłu. Może kiedyś ktoś znowu wpadnie na pomysł, by zrobić tu jakiś biznes? Na razie jednak jedynym, co tu się rozwija, jest trawa na dachu i rdza na bramie. Do zobaczenia na szlaku, gdzie żelazo zamienia się w pył.